Drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie w mojej kolejnej już audycji z Arturem Wójtowiczem, którego mieliście okazję poznać w audycji Moja droga do przebudzenia. Arturze, witam Cię ciepło i serdecznie. Witam serdecznie i cieszę się, dziękuję za zaproszenie ponowne. Arturze i moi drodzy widzowie, słuchajcie, zaciekawiło mnie to, kiedy zacząłem się opowiadać Moje drodze do przebudzenia, co jest Twoją pasją, czym Ty się zajmujesz, kim Ty jesteś z wykształcenia. A ponieważ kiedyś, to już było dawno temu, interesowałem się Księgą Mormona, to chyba tak się nazywało, to postanowiłem, że muszę Cię zaprosić. Księga Mormona, tak. Oczywiście. Że muszę Cię zaprosić, bo mnie to już wszystko uciekło, wywietrzało, pozostały tylko strzępki tych informacji, a wtedy, wiesz, kiedy ją czytałem i kiedy się tym interesowałem, była mi to jakoś bardzo bliska treść. No i zaprosiłem Cię po to, żebyś nam powiedział, czym takim zatem jest Księga Mormonów i czym jest Anioł Moroni. Anioł Moroni jest obok mnie. Ten, co na trąbie gra. Ten, co gra na trąbie, dokładnie. O to Cię też zapytam, czy to są te trąby, tak zwane wielkie trąby, co one znaczą? To są te trąby anielskie z Apokalipsy. To są te trąby anielskie z Apokalipsy i tak jak w Apokalipsie, Anioł Moroni zawsze jest na szczycie każdej świątyni, on gra i on daje po prostu tak jakby znak, że właśnie te czasy ostateczne już nadeszły, prawda? Zwiastuje. No tak samo jak sama nazwa wskazuje, święci w dniach ostatnich, prawda? Więc tak to. Dobrze, ale powiem Ci, że tak, jest trochę mylące to, bo Anioł Moroni i Mormoni wydaje się być nazwą wspólną, zbieżną. Jak to z tą nazwą, może zacznijmy od tego, jak to z tą nazwą jest? Jest Anioł Moroni i Mormoni. Jest kwestia tego typu, w ogóle na początku to w ogóle nie istnieli Mormoni, jeżeli wejdziemy sobie w historię, zaczniemy grzebać, to na początku, nie wiem czy dokładnie to przetłumaczę, ale na początku to się nazywało Towarzystwo Wielbicieli Biblii, bo tak to się na początku nazywało, kiedy to powstało, kiedy to Smith tworzył, Joseph Smith. Warto przede wszystkim sobie zadać takie podstawowe pytanie, dlaczego Mormoni tak wspaniale się przyjęli czy zaklimatyzowali gdzieś w Stanach Zjednoczonych w tamtej epoce, bo dzisiaj już troszeczkę nie. Przede wszystkim dlatego, że Stany Zjednoczone, jeśli sobie spojrzymy religioznawczo, to były od samego początku ewidentnie antykatolickie. Ewidentnie antykatolickie. Prawosławia to tam było troszeczkę, dlatego że Alaska była rosyjska, więc na Alasce były kwestie prawosławne, dopóki nie sprzedano Alaski Stanom Zjednoczonym. No już drugi raz Rosjanie tak się nie dali wyrobić Japończykom, bo Japończycy chcieli od nich kupić Sachalin oczywiście po II wojnie światowej. Tak. Kiedy odkryto złoża ropy, no to już Ruscy drugi raz się nie dali wrobić, tak jak Amerykanom sprzedali Alaskę, to Sachalin sobie zostawili. Prawda? I to za grosze ją sprzedali. Za beczkę złota. Za beczkę złota, a przez pierwszy rok wydobyto więcej złota niż ta beczka złota była. Bo tak było w tych transakcjach. Więc Stany Zjednoczone od samego początku były ewidentnie antypapieskie i to nie ma co to ukrywać. Stany Zjednoczone były bardziej protestanckie niż katolickie, tak. Szczerze mówiąc, i dlatego też Stany Zjednoczone były takim siedliskiem, potężnym kotłem, tyglem, bym powiedział, tyglem rozmaitych wierzeń, wiar. Zresztą przepisy prawa w Stanach Zjednoczonych ówczesnych mówiły, że wystarczyło, podobnie jest w tej chwili w Polsce, tak na marginesie, jakby ktoś nie wiedział, że wystarczy 5 członków, żeby sobie stworzyć swój kościół, prawda? Dokładnie. W związku z tym Joseph Smith zebrał sobie najlepszą rodzinę, najbliższą rodzinę, zebrało się tam te 5 osób, trzeba było jakichś tam świadków znaleźć, więc tam się znalazło. Ze świadkami to mi się bardzo podoba taki cytat z kariery Nikodema Dyzmy. Nie wiem, Zygi, czy pamiętasz taką sytuację? W karierze Nikodema Dyzmy była taka sytuacja, że przyszedł adwokat do Dyzmy i mówi, że to są rachunki za naszą sprawę, za nasz proces. No i Dyzma mówi, no ale to aż tyle? No nie? A ten adwokat mówi, no tak, no bo przecież trzeba było świadków ściągnąć, trzeba było świadków przesłuchać i tak dalej. A Dyzma mówi, no ale ci świadkowie nie żyją, no nie? A ten adwokat mówi, no właśnie dlatego taka cena, nie? Bo trzeba było tych świadków z zagrobu wyciągnąć. Tak, trzeba ich było znaleźć, tak. Tak, i podobnie też było ze Smithem, który musiał stworzyć tych świadków, którzy widzieli te złote płyty.
gdzie anioł dał mu, oni zobaczyli, no i nagle anioł mu zabrał, żeby, no bo wiadomo, złoto drogę, więc żeby nie zaprzepaścił tego Smith, i Smith został tylko z tą treścią niby w głowie i dyktował, a Harris, jego tam podwładny, spisywał. Potem też były różne perypetie, bo Harris doskonale wiedział, że coś tutaj jest nie halo, coś tu nie gra, więc ponad 130 stron tego tłumaczenia niby zabrał i uciekł i powiedział do Smitha, jeśli to jest dar Boży, no to przetłumacz to jeszcze raz, żaden problem, przecież masz to w głowie, nie? Się nagle okazało, że no sorry, ale nie ma tego w Za głowie. bardzo. Nie za bardzo idzie ponowne tłumaczenie, no nie? Takie objawienie jednorazowe. No i wracam do Księgi Mormona. Ja chciałbym powiedzieć odnośnie Księgi Mormona, dlaczego tak się to przyjęło w Stanach Zjednoczonych? No z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli Stany Zjednoczone były tyglem potężnej liczby różnych wyznań, i baptyści, i metodyści, anabaptyści, i purytanie, i wszystko, co się ruszało protestanckie, tak na marginesie najwięcej sekt protestanckich powstało nie z luteranizmu i kalwinizmu, tylko one powstały z anglikanizmu. A z anglikanizmu, czyli najwięcej sekt na świecie powstało na terenie Stanów Zjednoczonych tak naprawdę, szczerze mówiąc. No i trzeba się tylko wczuć w tą sytuację bardzo prostą, że ci ludzie byli już tak wypaleni, że oni nie wiedzieli, kto mówi prawdę, a kto nie mówi prawdy, tak jak teraz u nas przed wyborami na przykład, nie? O właśnie. No. I nagle burning, to tam się ładnie nazywa po angielsku, że burning district, wypalony dystrykt na przykład, nie? Tak to się nazywało, że już goście byli tak wyparzeni, że oni nie czuli w ogóle, o co chodzi. No i nagle oni mieli wszystko, ale nie mieli dwóch rzeczy. Oni nie mieli swojej historii, bo pierwsza lepsza chałupa u mnie w Płocku jest starsza niż stare Stany Zjednoczone, tak? I oni nie mieli wspólnej religii, która by ich jednoczyła. No i nagle na arenę wkracza Joseph Smith i mówi, ja wam dam te dwie rzeczy, których pragniecie. Dam wam historię i dam wam wspólną wiarę, która będzie nas jednoczyła. No i tak się zaczęła przygoda, nazwijmy to, z mormonizmem. Mormoni sami siebie nazywają chrześcijanami, natomiast pisząc moją pracę, którą tutaj akurat też tak, można dotrzeć do niej. Ty napisałeś swoją pracę, tak? Tak, to była praca na temat mormonizmu. Powiem szczerze, to sytuacja jest, to jest jedyna całościowa taka pozycja, nazwijmy to w języku polskim. Ja tobie i tak postaram się to przesłać w jakiś tam sposób, żebyś wniknął sobie w ten temat mormonów. Więc pisząc tą pracę, dotarłem na przykład do różnych dokumentów z XIX wieku. Był też taki ciekawy dosyć człowiek, ja w tej chwili nie pomnę, jak on się nazywał, musiałbym przegrzebać w tej pracy dokładnie, bo uleciało mi to z głowy, ale nie to jest najistotniejsze. Ten człowiek sprzedał wszystko, kupił konia, zaprzęg i sobie pojechał aż do stanu Utah, bo tak się zaintrygował w ogóle mormonami, prawda? Po tym, co on zobaczył... Tam nie tylko mormonów, ale i amishów. Tak, tak. I po tym, co on tam zobaczył, a wtedy rządził Brigham Young, dosyć ciekawy człowiek, drugi prezydent kościoła mormońskiego, to on powiedział, w życiu żadne wyznanie chrześcijańskie się pod tym nie podpisze, w życiu. Ani pod względem doktryny, ani pod względem moralności, ani pod względem wielu innych rzeczy. On powiedział to otwarcie, w tych wspomnieniach swoich on to przytoczył. Żaden kościół to nie ma się nijak do chrześcijaństwa, jak pięść do nosa, tak naprawdę. No ale oni twierdzą, że są chrześcijanami, przy czym w pewnym momencie, widzisz, kłamstwo ma krótkie nogi, bo jeżeli ty mówisz prawdę, to ty nie musisz myśleć, co ty już powiedziałeś, bo ty zawsze powiesz prawdę. Ty musisz myśleć, co powiedziałeś tylko wtedy, kiedy kłamiesz. Dokładnie. Bo się w pewnym momencie wkopiesz, prawda? No i w pewnym momencie, w ogóle ja w tej pracy napisałem, że wtedy, kiedy powstawał mormonizm, były takie idee saint-simonizmu. Saint-Simon, filozof, on twierdził tak na marginesie, że należy stworzyć nowe chrześcijaństwo, bo to chrześcijaństwo, które istnieje obecnie, jest już przestarzałe. I w jednej z wypowiedzi z jednego z prezydentów mormońskich również możemy znaleźć coś takiego, że niektórzy twierdzą, że my nie jesteśmy chrześcijanami przykładowo. I to jest prawda, jak oni mówią. I to jest prawda. My tworzymy nowe chrześcijaństwo i coś w ten sposób, prawda?
że oni optują za nowym chrześcijaństwem, a nie za chrześcijaństwem. Czyli oni już w punkcie wyjścia podkreślają, że to ich chrześcijaństwo jest ma inne się niż chrześcijaństwo. Tak, że to jest jakieś nowe chrześcijaństwo, które ma się nijak do tego, co ono jest. Nawet jakby Mormonów zapytać tak na marginesie, jesteście chrześcijanami, to jakie są jeszcze kościoły chrześcijańskie, to oni naprawdę będą mieli bardzo poważny problem, żeby wyliczyć. Oni będą mieli bardzo poważny problem. Oni powiedzą, że katolicy na tym A koniec. powiedz mi, ty badałeś to również pod względami teologicznymi, prawda? No nie mogłeś się od tego uciec, prawda? I teologicznymi, i religioznawczymi badałem, prawda? Czy jakieś elementy teologii katolickiej, czy też chrześcijańskiej ogólnie wziętej mieszczą się w mormonizmie? Ja powiem nie. Ja powiem taką jedną rzecz. W ogóle Księga Mormona, mówię to jako religioznawca, Księga Mormona dla mnie osobiście to jest potężny fenomen. Potężny fenomen. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sobie uświadomi, że Joseph Smith był synem alkoholika i kobiety parającej się magią, był poszukiwaczem złota, był takim rzezimieszkiem, jak jego rodzina się przeprowadziła do Palmyry, to stwierdzili, że to jest taka rodzina troszeczkę o podejrzanym autoramencie ogólnie. To był gościu, który troszkę, przepraszam za określenie, taki półgłupek troszeczkę, ale z inteligencją naprawdę nie miał wiele wspólnego. No ale wiesz, książkę jak się ją czyta, to nie jest książka półgłupka. No właśnie dlatego mówię, że jest to fenomen. Co więcej, jeżeli ja ci pokażę taką sytuację, Zygi, chciałbym ci pokazać taką jedną rzecz. W tej pracy ja pokazałem, to masz 60 stron. 60 stron będziesz miał, przykładowo, jak tak powinno być bliżej. Aha, widzę. I będziesz miał 60 stron. Jakiś cytat. W Księdze Mormona jest tutaj, w Biblii jest tutaj. Czyli kompletnie zerżnięte. Rozumiesz? Kompletnie zerżnięte. Ponad 1000 takich cytatów znalazłem. Ale to jest małe. One niby mają być te cytaty objawieniami anioła Moroni. Tak. Niby, znaczy w ogóle one, może inaczej, bo w ogóle z czego składa się Księga Mormona? Ona tak jak Biblia ma Stary i Nowy Testament, więc Mormoni sobie wymyślili, że będą wielkie i małe płyty i tam są różne księgi dawnych proroków, którzy tam gdzieś byli i Mormon w ogóle jest ostatnim tak naprawdę, szczerze mówiąc, prorokiem, a jego synem był Moroni. Bardzo często się mówi, że był anioł Moroni, ale to chodzi właśnie o syna Mormona. Moroni był synem ogólnie Mormona. Tak. W ogóle, że czekaj. To jest teraz ważna kwestia, bo tutaj powstaje chyba właśnie to niezrozumienie i te połączenie. Anioł Moroni i Moroni syn. Czy oni mają coś wspólnego ze sobą? To jest ta sama osoba. Rozumiem. To jest ta sama osoba. Natomiast niezrozumienie może posiadać, że Księga Mormona wzięła swoją nazwę z jednej z ksiąg, bo częścią składową Księgi Mormona jest również Księga Mormona, prawda? Rozumiem. Ale wzięła swoją nazwę, ponieważ Mormon był ostatnim prorokiem ogólnie. I teraz tak, oczywiście dlaczego to jest fenomen? Bo to, że tam są pewne elementy, plagiaty, ja osobiście powiem ci uczciwie, po przebadaniu tego wszystkiego, ja nie wierzę w to, żeby to powstało z inicjatywy tylko i wyłącznie Josepha Smitha. Absolutnie. Ktoś za tym stał i między innymi dlatego też jest bardzo ciekawa teoria dotycząca w ogóle samego słowa mor, prawda? Ponieważ Mormoni mieli bardzo duże powiązania z masonerią, zresztą Joseph Smith sam stworzył Winkel Lożę, taką lożę pokątną, masońską. On chciał przejąć władzę, większość po prostu prezydentów tego kościoła bezpośrednio po sobie następujących było członkami loży masońskich, także to nie było problemem. Jedną z takich osób był też niejaki William Morgan. I Morgan bardzo pomagał tworzyć te różne kwestie. Niektórzy twierdzą, że właśnie te wszystkie, bardzo dużo jest na przykład takich elementów w piśmie, w Księdze Mormona, że jest na przykład Mormon, Moronici, mor coś tam. I że tak jakby ten Morgan chciał przede wszystkim
pozostawić po sobie ślad w tej księdze, że on robił. Oprócz tego, że są tutaj części z Pisma Świętego, są tutaj też części z Księgi Henocha, są tutaj też kwestie dotyczące pewnych konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jest to genialnie zmiksowane. Niektórzy właśnie zarzucali, że było takie dzieło Salomona Spaldinga i że Księga Mormona jest po prostu żywym plagiatem tego. Ja osobiście przeczytałem dzieło Salomona Spaldinga też. Uważam, że jest to nieprawda. Natomiast uważam, że są dwie możliwości. Albo ktoś, kto pisał Księgę Mormona, wzorował się na tym dziele Salomona Spaldinga, albo te dwa dzieła miały jeszcze jakieś inne źródło, bo też taka możliwość istnieje. To nie można takiego czegoś wykluczyć. Sam Mormon, to tak jako kilka ciekawostek ci powiem, bo do Moroniego na pewno przyjdziemy, jak coś to przerywaj mi, bo wiesz, ja gaduła jestem, nie? Ja wiem, widzowie nie lubią, jak ja przerywam, dostanę za to hejt, ale będę ci przerywał. Ja ci chcę powiedzieć takich kilka ciekawostek odnośnie samego Mormona. No ja nie chciałbym być złośliwy, ale Mormoni twierdzą, że im się też ukazał moron, prawda? No po angielsku wiemy, co to znaczy moron, no nie? W języku angielskim moron to jest głupek, więc jak ktoś im coś takiego przekazywał, to gratuluję. Druga sprawa, imię anioła Mormon, imię takiego anioła, który brzmi Mormon, możemy znaleźć w jednym dziele, bardzo dosyć ciekawym, bardzo oryginalnym. Jest to dzieło Antoniego Szandora LaVeya, czyli Czarna Biblia, Biblia satanistyczna. Prawda? I na zakończenie Biblii satanistycznej, która jest podzielona również na różne księgi, istnieje taka księga, która się nazywa Księga Lucyfera. I w tej księdze Lucyfera tam są wymienione różne szatany, czy tam załóżmy władcy piekieł, tak to nazwijmy, tam będzie Belzebub, będzie cała lista różnych postaci, część biblijnych, część wyciągniętych z Biblii, część z egzorcyzmów. Między innymi też tam widnieje sobie Mormon, prawda? Taki anioł. I jeszcze trzecia rzecz, którą warto pamiętać bardzo fajnie, to każda religia, myślę, że każda religia, żeby się rozwijała, obojętnie jaka by ona nie była, to każda religia ogólnie musi dbać o swój rozwój. W związku z tym, jeśli dba o swój rozwój, to musi być taka sytuacja, że można ten rozwój zapewnić w dwa sposoby. Jednym z tych sposobów jest misjonarstwo, prawda? Prowadzenie misji. Drugim z tych sposobów będziemy mieli więcej członków. Mormoni wpadli na pomysł, że zrobią to i jedno i drugie, czyli po pierwsze przejmą poligamię, więc mają więcej członków. To już w ten sposób będą mogli się rozwijać w jakiś sposób. To jest raz. Natomiast druga sprawa, wpadli kiedyś na pomysł, że najfajniej to by było przeprowadzić misję na przykład w Chinach. I nawet by im to dosyć poszło, bo jakby zewangelizowali Chiny, nie, no to tam trochę tych wyznawców by było, nie? Ogólnie. Tak ale jak tam poprzednio ta poligamia musiałaby pójść w takim kierunku, wiesz, jedna kobieta i 5 mężczyzn, bo tam jest więcej facetów niż kobiet. Ale tak jest, bo jest poliandria i poligrinia. No z kolei jeśli chodzi o jedna kobieta, 5 mężczyzn, to między innymi w Nepalu coś takiego istnieje, tylko to nie ma racji bytu. Dlaczego? No to... Dlatego, że z przyczyn czysto biologicznych, bo jak będzie 5 facetów, a jedna kobieta, to i tak tylko ta jedna zajdzie w ciążę, tak? Więc no to niczego nie wnosi. A tu w poligami chodziło o rozwój, w związku z tym odwrotnie troszeczkę. Ale tak jak mówiłem, że udało im się zewangelizować wyspy Tonga, prawda, poprzednio. No tak, to już mówiłeś, tak, o tym. Tak, no to oni wpadli też na taki karczemny plan, że może by tak sobie zewangelizować Chiny. I nawet im to dobrze dosyć miało iść, tylko pojawił się znowu kolejny problem natury lingwistycznej, ponieważ w języku chińskim Mormon oznacza wrota piekieł. Także tutaj coś w tym jest. Wrota piekieł, prawda? W związku z tym misje na terenie Chin nie za specjalnie im się powiodły, no i pozostali sobie w tych kwestiach. A wiesz co, samo słowo mor mnie się kojarzy z czymś ciemnym, z marami. Mary. Popatrz, Mordor, prawda? Znasz Mordor, prawda? Polskie słowa mordęga.
Angielskie słowo Morderca. tumor, Mhm. prawda? To zawsze jest coś ciemnego w tym. Mhm. No więc no, nastawiam uszu, ale to wydaje Coś się takiego bardzo jest. No ciemne. więc tutaj im się nie za specjalnie ta kwestia udała, tak to sobie nazwijmy. Ale ja powiem jeszcze taką jedną moją teorię, na którą pewnie większość mormonów by się w ogóle na mnie obraziła. Ja powiem otwarcie taką rzecz. Dla mnie osobiście nie istnieje Kościół mormoński. To jest moje zdanie prywatne. Dla mnie nie ma. Istnieje pewien ruch, który skupia masę różnych kościołów, które za przywódcę uznają Josepha Smitha. Oczywiście istnieje ta główna linia w postaci Kościół Jezusa Chrystusa w Świętych Dniach Ostatnich. Czyli co, mamy odłamy? Mamy przynajmniej 50 odłamów, spokojnie, mamy i społeczność chrześcijańską, mamy i fundamentalistów mormońskich, no w Kanadzie na przykład tam jest ciekawy człowiek, który ma chyba 50 żon, czy ileś, on prowadził masę spraw w sądach, ponieważ tam się burzyli, że on ma, bo co się okazało, w ogóle on całe miasto zajmuje, to jest jego rodzina, nie? I był bardzo ciekawy dosyć program o nim, bo jak on jechał na zakupy, to jechał tirem, wiesz, dlatego, że on kupował tym tirem, nie wiem, tam chyba 300 litrów mleka mówił, coś tam, na tydzień on robił zakupy takim tirem, poważnie. Całe miasto to był, tylko teraz problem z mormonizmem, z poligamią polega na innej rzeczy, bo zaczyna się pojawiać problem, jest fajnie, jak to mówił mój kumpel ze studiów, fajnie, ale mogłoby być jeszcze fajniej, nie? No, więc no. więc po prostu problem ogólnie polega na tym z poligamią, że co w momencie, kiedy ten chłop umiera, tak? No tak. Wtedy to idzie w rozsypkę. Ogólnie to idzie w rozsypkę. No i ogólnie on prowadził tam sprawy różne w sądach, bo chcieli, że wytaczali mu sprawy za kwestie związane z poligamią, no ale jak były te kwestie związane z poligamią w Stanach Zjednoczonych, to Mormoni właśnie uciekli do Meksyku i do Kanady, dlatego że tam kwestie poligami nie są prawnie uregulowane. Co więcej, szczerze mówiąc, Meksyk jest państwem, nie wiem czy wiesz, który ma najwięcej Indian na świecie, w ogóle Meksyk. A ponieważ Indianie tam też mają różne kwestie poligamiczne, więc tam tego jakoś tam nie uregulowano. Jakoś tam zbyt prawnie to nie uregulowano, więc ci Mormoni dosyć dużo uciekli. Żeby było ciekawiej, dla Mormonów bardzo ważną sprawą, tak ci powiem, jest kwestia rodu i rodziny. Ten prezydent, jak on się tam nazywał, co startował z Obamą? Sekunda. Z Obamą. Massachusetts, Mitt Romney. Romney. No, to on był gubernatorem Massachusetts, nie? I teraz na przykład, jeżeli wiesz, że on się nazywał Romney, to u Mormonów po nazwisku będziesz wiedział, skąd jego rodzina pochodziła, że oni pochodzili z Meksyku. Bo te wszystkie, oni po prostu, dla nich ród był rzeczą ważną. Też ja się swego czasu dzięki Mormonom zainteresowałem własną genealogią i doszedłem do 1690 roku, czyli do czasów Sobieskiego. To jest 11 pokoleń wstecz, nie? Powiem ci szczerze, to kiedyś sobie możemy na ten temat porozmawiać też. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe historie. Twoje nazwisko o tym, że tam głęboko gdzieś jesteś w tych czasach. Być może, że od wójta, prawda, to pochodzi, a wójt to nie było takie znaczenie jak dziś, w sensie zarządcy jakąś małą wioską. No tak. Wójt zarządzał województwami, nie tylko wojewodzi. To były wójtowicze to byli kniazie wołyńscy, tak na marginesie. Ja doszedłem do XIV wieku, bo moi przodkowie przybyli z Włoch i budowali dymarki w Kieleckiem. No, bardzo dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. No ale chciałbym wrócić do tych kwestii związanych z Mormonem, prawda? Czyli oczywiście sama wymowa tego nazwy Mormona wzbudza wiele takich zainteresowań, wielu takich badaczy mormońskich, bo szczerze mówiąc wielu różnie to wymawia, Mormon, Moron i tak dalej, na różne sposoby biorą, natomiast w ogóle sama postać Mormona pojawia się tak naprawdę, ona jest zawarta w takiej partii, tej pierwszej partii Księgi Mormona, która często jest określana właśnie takim mianem większych płyt Nefiego. I tam właśnie porozmawiajmy o tym, bo to jest chyba źródło wszystkiego, prawda? Czyli cała ta legenda wokół Mormonów
wokół kościoła wzięła się z odkrycia pewnego rodzaju płyt. Tak, no Joseph Smith w 1820 roku, nie wiedząc za specjalnie, do którego kościoła ma przystąpić, poszedł sobie do lasu. On to opisuje, że to była wiosna 1820 roku. No i nagle wziął sobie za przykład cytat z Księgi Jakuba, no i tam jest napisane, że jeśli brakuje ci wiary i mądrości i tak dalej, to módl się, a Pan Bóg to ci ześle wszystko i tak dalej. No i on się zaczął tam gorliwie modlić. W momencie, kiedy zaczął się modlić, pojawił mu się dwie osoby, Bóg Ojciec, i pojawił mu się taki słup w ogóle. Znaczy w ogóle te relacje to są, on bardzo często zmieniał te relacje, są przynajmniej 4 relacje kompletnie odrębne, ale to ogólnie o co chodzi? Chodzi o to, że pojawiły się dwie osoby, Bóg Ojciec, Syn Boży, i potem mamy sytuację taką, że oni mu powiedzieli: stary, wszystkie kościoły są złe kompletnie, ty musisz założyć nowy kościół, ruszaj w tym kierunku, żeby założyć ten nowy kościół. No i później Joseph Smith sobie, ja tak w skrócie będę opowiadał, myślał sobie, poszedł spać któregoś wieczorku, no i właśnie wtedy pojawił mu się anioł Moroni. I anioł Moroni powiedział: słuchaj stary, ja ci powiem, gdzie to wszystko zostało zagubione. Masz tutaj 2 takie kamienie, te kamienie są biblijne, bo w Biblii arcykapłan żydowski miał 2 kamienie takie w napierśniku, one się nazywały Urim i Tumim. Tak. Urim i Tumim, w związku z tym ja ci te kamienie daję, ty dzięki tym kamieniom będziesz w stanie przetłumaczyć Biblię, natomiast ta Biblia jest sporządzona na złotych cała historia w ogóle jest sporządzona na złotych płytach, one są schowane na wzgórzu Kumorach w stanie Nowy Jork. No w porządku, w związku z tym on poszedł na to wzgórze, odkopał, znalazł te płyty, oczywiście dzięki zaufanym skrybom brał, tłumaczył. W jaki sposób tłumaczył? Ano te kamienie kładł sobie do kapelusza, głowę w kapelusz, no i tam bełkotał jak pytia delficka, a tam ci spisywali, co szło, prawda? Także tak przynajmniej to oficjalnie wygląda, co mi się nie chce wierzyć, żeby ktoś tak tłumacząc, żeby coś takiego powstało, bo mówię, to jest naprawdę niesamowita sprawa, ta Księga Mormona. No i następnie anioł przyszedł, powiedział: słuchaj, już żeś przetłumaczył, to dawaj te płyty złote, i zniknął. No nie? Mhm. I tak to pokrótce cała kwestia wygląda. On zaczął głosić, że ma wspaniałą Biblię, nową, znaczy tak jakby uzupełnienie Biblii i tak dalej. No i że to uzupełnienie Biblii jest bardzo ważne, nawet ważniejsze niż Biblia, ponieważ ono mówi o tym, że jak Jezus zmarł na krzyżu, to po 3 dniach zmartwychwstał, tak? A co robił w czasie tych 3 dni? Ano w czasie tych 3 dni on sobie wyskoczył do Stanów Zjednoczonych, nie? Tutaj. Zakopał płyty. Tak, i w tych Stanach Zjednoczonych zakopał te płyty, spotkał się z tymi Amerykanami pierwotnymi, z tym Native Americans, prawda? Bo w Biblii jest mowa o zagubionych plemionach Izraela, no to właśnie to są ci Indianie, tak? To są właśnie ci Indianie, te zagubione plemiona Izraela, także Indianie są również częścią Żydów, jak to by twierdzili. Ja wiem, że to troszkę brzmi jak science fiction, ale im głębiej wchodzimy w to, tym bardziej, bo wystarczy wziąć DNA Żydów i DNA Indian, no i w ogóle to nie będzie... się rozjedzie, tak, jakby wtedy jeszcze nie miał takiej możliwości, że nawet nie podejrzewał, że może to być kiedyś sprawdzone. Wtedy można było różne rzeczy jeszcze mówić. Poza tym... Powiedz mi, czy wiemy, co się stało z tymi płytami, co on twierdzi, co się z nimi stało? Płyty zostały zabrane z powrotem do nieba, ponieważ one zostały przetłumaczone. Czyli nie ma dowodów. Oczywiście, nie ma dowodów, nie ma nikogo, kto jeszcze oprócz tego widział to wszystko. No, szczerze mówiąc, tak to wszystko się ulotniło, no nie? No, ale Mormoni mówią tak: nie możesz podważać, że Joseph Smith miał przykładowo jakiekolwiek objawienia, bo równie dobrze mógłbyś podważać, że Mahomet miał w islamie, że mu się anioł Gabriel na przykład ukazał, tak? No, taka jest prawda, no nie udowodnisz tego, czy miał, czy nie miał. Równie dobrze nie udowodnisz, czy to było z nieba, czy z piekła, no ale wystarczy... Tak, to tego też nie udowodnisz, natomiast jeżeli, ja ci powiem, no jeżeli weźmiesz sytuację taką,
przyjmiesz, że ktoś na siłę wpycha tą Księgę Mormona jako taki dodatek do Biblii, no to wystarczy wziąć list do Galatów, 1 rozdział, wersety 6 do 9, gdzie jest tam napisane właśnie w ten sposób, że choćby anioł z nieba nawet wam mówił coś innego niż tu jest zawarte, niech będzie przeklęty, prawda? To jest akurat taki cytat, który niby zamyka kompletnie kanon Biblii Świętej, że nic tam nigdy nie zostanie po prostu dodane, absolutnie. No ale dobrze, w tej Księdze Mormona posiadamy pewne te wielkie płyty i tam jedna z tych płyt to też jest Księga Mormona, stąd się wzięła w ogóle nazwa całości, bo Mormon to był ten niby ostatni w ogóle ostatni prorok tych lechitów ze Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście na kartach w ogóle tak naprawdę Mormon pozostaje również w takiej partii tekstu skróconego, który tak na marginesie został właśnie zredagowany przez Mormona, ale tutaj już tej redakcji nie prowadził jego syn Moroni. No na kartach oficjalnej w ogóle edycji Księgi Mormona, przynajmniej tej, która obowiązuje od 1981 roku, to tak naprawdę ta postać jest wyłącznie tylko wspomniana w 1 rozdziale Księgi Mormona, w 5 wersecie. Tam tak naprawdę coś takiego jest. Wcześniej troszeczkę to inaczej wyglądało z tymi wersetami, ale to jest już dłuższa droga. Teraz kwestia bardzo prosta. Jeśli chodzi o kwestię Moroniego, którego masz z boku, prawda? Dziwna postać. Moroni no, jest. Jest. Moroni, można by powiedzieć, prorok Moroni, prawda? Według w ogóle wierzeń Mormonów, to tak naprawdę właśnie ten Moroni miał ukończyć tą całą kronikę. On miał ukończyć po ojcu tą Księgę Mormona pisać, a następnie chciał on w ogóle tak na marginesie streścić te wszystkie dzieje Jeredów, które zostały ujęte w takiej księdze, która się nazywa Księga Etera. Tam też jest taki moment Księgi Moroniego też. Tak naprawdę właśnie tak jest przedstawiany najczęściej Moroni, czyli z taką trąbą. Często on jest umieszczany na szczytach. Wiesz co, jeśli mogę Cię prosić, to zatrzymaj się tu na chwilę, bo wiesz, przygotowując się do naszej audycji, ja sobie czytałem na różnych stronach i jakby tu mam taki dysonans, wiesz, bo znalazłem informację o tym, że to właśnie anioł Moroni przekazał te złote płyty, Tak. A jednocześnie mówimy o tym, że anioł Moroni był synem Mormona. Tak. Czy tu się to nie kłóci w jakiś sposób? Powiem Ci, Zygi, tak, jeżeli tylko taki masz dysonans, to jest to najmniejszy problem. Okay. To jest najmniejszy problem w tym całym tym. Ponieważ wiesz, no ja Ci mógłbym podać takie przykłady z kronik mormońskich, gdzie tam był jeden biskup w stanie Chiapas, no i była deszczowa noc, on w tej dżungli sobie chłopina siedział i ktoś się zaczął dobijać do tych drzwi jego, do tej pustelni, no więc otwiera, patrzy, stoi 3 chłopów, no nie? 3 chłopów, no a panowie czego tutaj chcieli? A nie, no wiesz, no ja jestem Bóg Ojciec, ja jestem Syn Boży, a ja Duch Święty. No przybili 5, wszyscy 3, nie? Także Duch Święty, jak sama nazwa wskazuje, zmaterializował się, no nie? Na potrzeby tego biskupa Chiapas. Także mówię, jeżeli tutaj w takim drobnym momencie tylko jedna rzecz Ci nie gra, to jest to naprawdę najmniejszy problem, bo ja bym Ci mógł tutaj pokazywać, wykazywać godzinami rzeczy, które nie grają. Ogólnie Moroni przez Mormonów jest uznawany za syna Mormona, często też on jest właśnie określany mianem proroka Moroniego, anioła Moroniego, że on niby jako anioł, co też jest sprzeczność w ogóle z doktryną mormońską, bo on już potem powinien być tak naprawdę, Moroni powinien być już Bogiem, więc Bóg nie może być aniołem, bo to jest oddzielna bajka. No tak. Tam już doktryna w ogóle by się nie spinała w żadnym stopniu, no nie? To się nie klei. Tak, także lepiej po prostu nie drążyć bardziej, bo jeszcze bardziej wyjdzie, że się więcej rzeczy tam nie klei, no nie? No ale ogólnie prawda jest taka, że Moroni
często jest ukazywany właśnie z taką trąbą, on jest umieszczany na szczytach wież w tych świątyniach mormońskich. Na temat świątyni za chwileczkę powiem ciekawą rzecz, bo może niektórych to zainteresuje. Tak naprawdę Moroni ma symbolizować przywrócenie Ewangelii Kościoła Jezusa Chrystusa, która została objawiona Josephowi Smithowi. Często właśnie, tak jak powiedziałem, Moroni jest nazywany aniołem Moronim, Mormoni aniołem w ogóle tak na marginesie określają osobę, która już kiedyś tam żyła sobie na świecie i potem gdzieś zmartwychwstała lub dopiero w przyszłości będzie sobie żyła jako człowiek, dlatego że u nich istniała preegzystencja ogólnie w teologii, istnieje preegzystencja, istnieje kwestia zasiedlania potem kolejnych planet. Jest takie powiedzenie, że tym, kim Bóg był, kim ty jesteś, Bóg kiedyś był, a tym, kim, no odwrotnie, kim ty jesteś, kim Bóg był, tym jesteś, no rozumiesz, nie? Że to jest na tej zasadzie, musiałem w tej chwili mieć. Jakby, no, trochę z hinduizmu, czyli wieczne koło, tak? Tak, tak. Wiesz co, pytanie takie do ciebie, ja oczywiście pamiętam ją z czytania, tą księgę czytałem chyba z 15 lat temu, dość już mgliście, wiesz, ale odniosłem takie wrażenie, które zostaje mi do dziś, jakby ta księga nie była spójna również pod względem lingwistycznym, czyli tak jakby to nie pisała jedna osoba, czy też tłumaczyła jedna osoba, ale było tam co najmniej kilka osób. Czy też odniosłeś takie wrażenie? Ale oczywiście, ja osobiście uważam, że sytuacja Księgi Mormona jest taka sama jak z Księgą Biblijną. Bardzo często, z Biblią przykładowo, bardzo często jest tak z Biblią, że ktoś wyłapie jakiś cytat z jakiejś tam księgi i teraz wyłapie drugi cytat z drugiej księgi, on będzie porównywał i będzie mówił, że to jest sprzeczne. Ja zawsze mówię, że Biblii nie należy cytować, tylko Biblię należy rozumieć, bo Biblia miała różne gatunki literackie. Biblia ma na przykład psalmy, Biblia ma też bajkę, bo na przykład bajką jest Księga Jonasza. Kwestia. No to ktoś tam się buntuje, mówi, no ale jak, przecież na Księgę Jonasza się brał Jezus, powoływał. No dobrze, że się powoływał, fajnie, że się powoływał. No mógł wziąć jako przykład bajkę, że tak jak w tej bajce, jako alegorię pokazać coś tam, prawda? No tak. To jedno nie przeczy drugiemu. Druga sprawa, ma psalmy, ma księgi historyczne, ma masę gatunków literackich Biblia. Tylko przypowieści różnego rodzaju, czy przysłowie. Ma przypowieści różne. Co więcej, ma masę autorów. Jeden był królem wykształconym, drugi, tak jak Salomon przykładowo, drugi był przykładowo chłopem, tak jak Amos przykładowo, no nie? Więc każdy wyrażał to tak, jak potrafił, takimi słowami, jak potrafił, no inaczej będzie to wyrażał profesor, a inaczej będzie to wyrażał... Dlaczego cię pytam o to, bo to, co powiedziałeś na początku, że ona jest jakby próbą nieudolną kopiowania Biblii, bo gdyby była... To jest taki nieudolny synkretyzm, w mojej ocenie jest to taki nieudolny synkretyzm. Bo wiesz, gdyby była spójnym przekazem danym od kogoś, od istoty wyższej, to byłaby też zachowana spójność języka. A nie ma jej. Ale to już nawet, słuchaj, ale to już nawet ktoś, kto tworzył Księgę Mormona, to troszeczkę, żeby miał oleju w głowie i żeby, no słuchaj, jeżeli chcesz kłamać, to też musisz umieć kłamać, nie? No tak, no żeby na idiotę nie wyjść, prawda? Po prostu. Ja ci podam bardzo prosty przykład. Tutaj jakiś mało inteligentny, robiąc tą Księgę Mormona, zawsze zaznacza w każdą w tej księdze, kiedy to się działo, no nie? Żeby to było wiarygodne, żebyś ty wiedział, w których to latach było i tak dalej. No i tu sobie czytamy, na przykład pierwsza Księga Nefiego mamy, rok od 600 do 592 roku przed naszą erą, prawda? Na przykład. Potem coś się działo w innych latach. Tu mamy ten. I tu dochodzimy sobie do księgi, na przykład, do księgi Helamana bodajże, czy którejś innej, i mamy wydarzenia, które wydarzyły się w roku zerowym. No nie ma roku zerowego. Zero jest punktem. Nie ma stycznia roku zerowego. No nie ma. Bo styczeń już jest roku zerowego, to już jest pierwszy rok się zaczął. Zero jest punktem odniesienia. Tak, był rok przed naszą erą, a potem rok naszej ery. Od razu. No tak, tak. Jest jakiś punkt odniesienia tylko i wyłącznie. Nie ma roku zerowego. To jest kolejna sprawa.
Więc tutaj masa jest takich kompilacji, masa jest kwestii, że nagle byś się dowiedział, że ten Kolumb to był w ogóle niepotrzebny, bo przecież jak zaczniesz sobie czytać Księgę Mormona, że tam wszystko przywozili, kurczę, już dawno wszystko było pewne, i kryształy, i stopy żelaza, i wszystko, zanim epoki inne następowały, prawda, że to, co ludzie w ogóle nie wiedzieli, że coś takiego miało miejsca odnośnie transportu, to tam 600 lat przed naszą erą już dawno z Ameryki pływali i to robili i tak dalej, nie? To po co ten Kolumb był? No i jakbyś tak zaczął sobie grzebać bardziej w tych różnych rzeczach, jest to taka próba nieudolnej kompilacji, to się zgadzam. Ja mówię być może tak troszeczkę, wiesz, skrótowo, natomiast jeśli są osoby zainteresowane, ja zapraszam, żeby zajrzeć na mój kanał, tam jest cała playlista Mormoni, prawda? Tak. Słuchaj, to do tego tam jest ponad 150 filmów, tylko powiem, na różne tematy, ciekawe, także po prostu można zobaczyć, bardziej się w to wszystko wgryźć, no nie? To wiesz, taki był też cel mojego spotkania z tobą, żeby porozmawiać o Mormonach, o Aniele Moronim, skąd się to wzięło, jaka jest geneza tego, ale nie damy rady, jest za nami 41 minut, a myśmy tylko liznęli tematu, prawda? Więc ja chciałbym zaprosić... To jest temat, powiem szczerze, to jest temat, Zygi, powiem ci, to jest temat na godziny, natomiast ja ci powiem uczciwie, nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem, to pasuje jak pięść do nosa, i o ile na przykład rozmawiam z jakimiś tam Amerykanami przykładowo i oni, załóżmy, w te rzeczy wierzą, to mnie to wcale zbytnio nie dziwi, no bo oni są tam gdzieś 4. generacją czy 5, więc to... Ludzie wierzą w różne dziwne rzeczy. Wiesz, ja nie dalej od siebie mam tutaj, nie wiem, chyba 5 kilometrów stąd jest kościół kowbojski, chrześcijański. No, czczą sobie tam jakiegoś świętego, nie wiem, kowboja pewnie. Więc ludzie tak mają, no, ludzie wierzą w różne rzeczy, nie? Co wcale nie zaprzecza tej sytuacji, że czasami są tworzone umyślnie tego typu sekty, religie czy stowarzyszenia, które jest jakiś cel w tym, wiesz? Czy ty odkryłeś ten cel stworzenia właśnie takiego odłamu niby chrześcijaństwa? Słuchaj, jest podaż, jest popyt, prawda? Tam, gdzie jest popyt, tam, gdzie jest podaż, tam, gdzie jest popyt. Smith cały czas żył jako gościu, który nie miał w ogóle forsy trzeba coś zrobić, żeby na czymś zarobić. I tu nie jest żadna tajemnica. Załóżmy nawet, kiedy on stworzył bank w Kirkland, prawda, i wytworzył, bardzo fajne są dolary banku Kirkland, no nie, gdzie jak ten bank splajtował i on ludzi oszukał, to go wzięli smołą, wysmarowali, pierzem obrzucili, wywieźli na taczkach, no nie. Tak, to znowu innymi razy poszukiwał srebra, bo się u Josjasza Stoala zatrudnił w kopalni srebra, gdzie między innymi poznał swoją przyszłą żonę, Emmę, właśnie tam, więc poszukiwał, a to załóżmy złota, a to gdzieś tam próbował przekręty robić w banku, tworzyć bank, a to różnej maści tego typu rzeczy. Jest podaż, jest popyt. On wiedział doskonale, że czego ludzie potrzebują? Historii zjednoczenia, ludzie potrzebują tożsamości, a ja wam tą tożsamość dam. Tak. Tak się zastanawiam, bo... Tylko i nawet powiem ci szczerze, nawet mu to dosyć dobrze szło, powiem ci szczerze, że ta tożsamość on by nawet im dał. Tyle problem zacząłby się pojawiać w momencie poligami, bo on się potem zaczął brać za nie swoje żony, prawda? No i to też stało się przyczyną jego śmierci, szczerze mówiąc. Szukam, wiesz, w internecie, bo mieliśmy, tak mi się wydaje, że mieliśmy prezydenta Mormona w Stanach, ale nie pamiętam, czy na pewno, czy tylko był... Mitt Romney był jedynym kandydatem. Był ale jako do wiceprezydenta. Ale jako ciekawostkę, to ci z historii Stanów Zjednoczonych powiem, między innymi Eisenhower był bodajże prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak? I wtedy był Dwight. Ministrem tam do spraw gospodarki bodajże, czy coś takiego, czy tam od gospodarki, był Ezra Taft Benson i to był prezydent mormoński. To jest pierwsza rzecz. Drugą ciekawostkę z historii Stanów Zjednoczonych ci powiem, to Joseph Smith był pierwszym kandydatem na prezydenta, który został zastrzelony w zamachu. Żeby była sprawa jasna. A tego nie wiedziałem. Tak, pierwszy kandydat na prezydenta zastrzelony w zamachu, znaczy na którego przeprowadzono zamach w ogóle, to był Joseph Smith, tak.
To jest ciekawa sprawa. Co śmieszne, on też jeszcze wtedy tam przebąkiwał na temat kwestii znoszenia niewolnictwa, takich tam różnych rzeczy i tak dalej. Natomiast no, to akurat w tej chwili mi wyleciała jakaś ciekawostka z głowy jeszcze też, ale może mi powróci odnośnie tych prezydentów amerykańskich. A właśnie, tak samo jak prawdą jest to, że tak naprawdę jedynym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który był katolikiem, to był JFK, prawda? Tak, jedyny. To był jedyny katolik, który zginął w zamachu w Dallas, ale pozostali byli protestantami. Tak. No, Kościół protestancki dominuje w Stanach Zjednoczonych, to jest jasne. Zawsze by dominował i dominuje. Kościół katolicki jest obecny, ale mniej więcej chyba, nie pamiętam jaki tam jest procent wyznawców, myślę, że około 20% to są katolicy. Reszta to są różnego rodzaju kościoły nienominowane, czyli wiesz, takie tworzę sobie kościół chrześcijański i tyle i jestem jego głową. I tego jest dużo. Tych kościołów denominacyjnych jest prawdopodobnie znaczy wiernych, którzy są w tych kościołach, około 25%. Ja sam w San Antonio jest tutaj taki kościół, słuchaj, którego budynek jest olbrzymi. On może pomieścić około 10 000 osób, a kościół nadaje co niedzielę mszę dla 50 milionów swoich wyznawców na całym świecie. Więc słuchajcie, to jakby obraz religii czy kościołów w Stanach jest zupełnie inny niż ten, który my znamy z Polski czy z Europy. Tak, ale to też powiem Ci szczerze, to też poprzez takie machlojki amerykańskie to ogólnie zatarła się kwestia dotycząca chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo, żeby określić, czy coś jest kościołem chrześcijańskim, są pewne kwestie doktrynalne. Natomiast w Stanach Zjednoczonych 5 chłopków się zebrało, stworzyli i nazwali to, nie wiem, chrześcijański kościół, nie wiem, jakiejś tam owcy, obojętnie, jak to tam nazwą, będą krzyczeć, bo jesteśmy chrześcijanami. To jest właśnie domena, rozumiesz, to jest domena protestantów, nie? Bo ja jako katolik to powiem prosto, religia moja, chrześcijaństwo, wyznanie katolicyzm, ryt rzymskokatolicki. A spytaj protestantów, jakiego oni są wyznania albo jakiego są rytu. Oni już się pogubią. Oni nawet nie czają bazy. Oni powiedzą, że oni są religii, że oni są po prostu protestantami. Tyle. Albo chrześcijanami. Najczęściej mówię, jesteśmy chrześcijanami. Oni powiedzą, że są chrześcijanami, koniec, kropka. A na przykład tak samo mormoni powiedzą, że są chrześcijanami, chociaż pasują jak pięść do nosa. Jakiś świadkowie Jehowy powiedzą, że są chrześcijanami, a też pasują jak pięść do nosa. I ci moi sąsiedzi kowboje też to mówią. Naprawdę. No. Arturze, fajnie, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za bardzo ciekawe rzeczy. Ja bym do widzów chcę powiedzieć 2 słowa. Słuchajcie, jeśli zaciekawiła Was ta audycja, to idźcie, pod spodem jest link do kanału Artura, bardzo ciekawy kanał. Ja Cię odkryłem tam jakiś czas temu, ale do tego czasu, do dzisiaj, to ja już sam trochę pooglądałem filmów, nie tylko filmy związane z teologią, czy ogólnie rozumianą, czy z mormonami, ale również takie filmy społeczne, bardzo ciekawe, więc zajrzyjcie tam do Artura. Jeśli mielibyście jakieś pytania, albo mielibyście jakieś własne przemyślenia na tematy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to piszcie. To zawsze jest ciekawe poznawać taką inną stronę widzenia tych rzeczy. Ja te materiały przekażę Arturowi, ale też jeśli Artur pozwolisz, to umieszczę link Twój do Twojego kanału i Twój e-mail pod filmem. Jasne, można. Nawet jeżeli będzie więcej, że będą jakieś merytoryczne komentarze, będzie więcej, kiedyś możemy też się spotkać, to omówić na przykład. Też nie będzie problemu z mojej strony. Dokładnie tak, ale też sobie zakładam, ponieważ masz bardzo dużo ciekawych treści na Twoim kanale, że będziemy się też spotykać i omawiać inne kwestie, które tam poruszasz. Ja jestem do dyspozycji. Fajnie. No to dziękuję Ci, Gliwiczaninie spod Warszawy, czy z Warszawy? Nie, spod Warszawy. No tak? Spod. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam gorąco Ciebie i wszystkich widzów. Dziękuję również serdecznie, wszystkich pozdrawiam. Trzymaj się, cześć. Cześć.